Okej, po raz kolejny zestaw klocków LEGO wyjawił nam potencjalne informacje dotyczące nowych postaci w Avengers Endgame. Chyba muszę zacząć obserwować LEGO, bo już po raz kolejny zestawy klocków spoilerują to, co wydarzy się w filmach Marvela. Tym razem prawdopodobny, a raczej prawie na pewno zobaczymy Chitauri, czyli złą rasę kosmitów, którą pierwszy raz widzieliśmy w pierwszym filmie Avengers z 2012. Przez lata LEGO spoilerowało nam wydarzenia filmów Marvel. Zniszczenie domu Tonego Starka w Iron Man 3, Hulkbuster w Age of Ultron, Wielki Ant-Man w Civil War i wiele innych. Tym razem nie jest inaczej. W nowym zestawie promującym Endgame można zobaczyć ludziki, które wyglądają nie inaczej jak Chitauri, czyli ci, którzy zniszczyli Nowy Jork w pierwszych Avengersach. W scenie po napisach było pokazane, że to Thanos stoi za atakiem na Nowy Jork, a Loki był tylko pod wpływem Kamienia Nieskończoności, ukrytym, jak wszyscy wiemy, w berle. Pod koniec 2018 do internetu wyciekły zdjęcia z planu Endgame pokazujące Avengersów w strojach z pierwszego filmu, co może być częścią planu odwrócenia pstryknięcia. Pojawienie się Chitauri w zestawie klocków sugeruje, że Avengersi prawdopodobnie będą musieli walczyć z nimi po raz kolejny, aby stworzyć wygodne dla siebie warunki, aby spełnił się scenariusz Doktora Strange'a. Wiecie, ten jeden z 14 milionów. W momencie nagrywania tego materiału podróże w czasie w Avengers Endgame są już prawie pewne. Kiedy wyżej wymienione zdjęcia pojawiły się pierwszy raz w internecie, podzieliły one fanów na dwa obozy. Pierwszy obóz mówił o podróżach w czasie, takich jak mówimy teraz. Drugi obóz mówił o technologii Starka Barw. Ta technologia pozwala na przeżywanie tych samych wydarzeń za pomocą wspomnień. Wydaje się, że bitwa o Nowy Jork powróci na ekrany, aby ewentualnie poszukać wskazówek o słabościach Thanosa, które zostały pominięte za pierwszym razem przez ten cały chaos. Czy Ant-Man uwięziony w Quantum Realm wejdzie do wiru czasowego, czyli zupełnie odwrotnie niż został poinformowany? Czy właśnie w ten sposób Avengers będą mogli na nowo przeżyć bitwę z 2012? Z drugiej strony pani Kapitan Marvel ma podobno moce podróży w czasie, o czym wspominałem w poprzednich materiałach. Prawdopodobne jest to, że Scott Lang użyje wiru czasowego, aby przenieść się w lata 90. XX wieku, aby razem z Kapitan Marvel coś tam zdziałać. Co i jakby to się nie stało, stare, dobre klocki LEGO znowu dały nam wskazówkę i raczej potwierdziło, że bitwa o Nowy Jork pojawi się w Avengers Endgame. Ciekawi mnie tylko, jak rozegrają ją na nowo. Czy tym razem Avengers pozwoli Chitauri wygrać? I teraz najciekawsze. Czy zrobią lub powiedzą coś Lokiemu, aby go uratować i w ten sposób brat Thora w późniejszych wydarzeniach nie zginie i w ten sposób Tara Loki powróci? Prawdopodobnie tak. Kapitan Marvel w kinach 8 marca, a Avengers Endgame 26 kwietnia. Ja nie mogę się doczekać, a wy?